Siema! Być może pamiętacie odcinek o 3DS-ie, taki podsumowujący, w którym to narzekałem, że 3DS ma tylko jedną gałkę, przez co niektóre gry będą niewygodne w sterowaniu. Wspomniałem wtedy, że wyszła taka przystawka Circle Pad, która posiada drugą gałkę. I taką właśnie przystawkę możecie m.in. nabyć wraz z grą Resident Evil Revelations w takim bundle packu. Jest to takie duże tekturowe pudło grubej tektury, bardzo ładnie wykonane. Taka, można powiedzieć, edycja kolekcjonerska. Cena tego wydania gry to około 200 zł. W pudełku jest oczywiście gra Resident Evil Revelations. Na standardowym kartridżu. Tutaj nie ma co oczekiwać. To jest jedna z części tego pudełka. I drugą jest Circle Pad. Wykonany jest z plastiku. Plastik ten jest dość twardy i wydaje się, że wytrzymały, jednakowoż nie jest on raczej najwyższej jakości. Tutaj mamy śrubkę, pod którą znajduje się bateria AAA, czyli mały paluszek. Pod spodem są śrubeczki Y-owe, jak to bywa u Nintendo. Całość jest taka, jak widać, obła, wybrzuszona troszkę. Tutaj jest logo Nintendo. Dodano tu przyciski L2, który tu się nazywa ZL, oraz R2, który się nazywa ZR, oraz przycisk R, który został przesunięty troszkę w prawo. Dzięki temu tutaj konsola nam zyskuje dwa dodatkowe przyciski i upodabnia się do padów od dużych konsol. Podstawową rzeczą jest oczywiście druga gałka i jest to gałka takiego samego typu jak ta w konsoli. I jak się montuje konsolę w Circle Padzie? Otóż nie ma tutaj żadnych zatrzasków, nic z tych rzeczy. Są tutaj takie gumki troszkę wystające i konsolę się po prostu w to wkłada, wciska, na wcisk i ona stabilnie będzie w tym leżała. Nawet jak obrócimy, to nie powinna nam wypaść, chociaż oczywiście nie polecam. Zasada działania Circle Pada, bo jak widzicie, nie ma tu żadnych gniazdek, dzięki którym konsola łączyłaby się z Circle Padem. Otóż jest to niesamowicie proste rozwiązanie, ale bardzo fajne. Konsola łączy się z Circle Padem przez port podczerwieni. Tutaj jest port w konsoli, a tutaj jest port podczerwieni w Circle Padzie. Tutaj na rogu. I akurat jest dopasowane w takim miejscu, że porty podczerwieni stykają się ze sobą i w ten sposób jest połączenie z konsolą. Zobaczmy teraz, co się zmienia, kiedy włożymy konsolę. Przede wszystkim staje się ona większa i cięższa. Sama konsola waży sporo, a Circle Pad również troszkę waży, więc całość zyskuje troszkę na wadze. I tak, z boku odsłonięty mamy podgłaszacz volume, tylko kiedy jest ściszony na maksa, to dobranie się do niego jest trochę niewygodne. Z tyłu kartridż jest zasłonięty, czyli kiedy mamy włożoną konsolę w Circle Pada, to się nie da wyjąć gry. Przycisk L zostaje ten standardowy z konsoli. Dochodzi przycisk L2, jak wspomniałem. Port ładowarki jest odsłonięty, czyli można ładować konsolę w trakcie grania z Circle Padem. Przycisk R jest nadal odsłonięty, ale jego funkcja została tu przeniesiona na przycisk R na Circle Padzie, tak aby było wygodniej. No i przycisk ZR, który również pełni funkcję albo X, albo Y. Z przodu jest oczywiście dodana gałka, ale o tym zaraz wspomnę. I tu na dole mamy jeszcze odsłonięte wejście słuchawkowe.
I tutaj jest takie miejsce na smycz, którą możemy sobie zaczepić w razie jakby nam się zachciało majtać konsolą, żeby nam to wszystko nie upadło. Po rozłożeniu całość wygląda tak, jak widać. Wydawałoby się, że przyciski tutaj na lewo od gałki będą kompletnie niepraktyczne w użyciu. Aczkolwiek tutaj te przyciski 2 są zastępowane tymi L2 i R2 i na ogół używam tylko A i Y i granie jest naprawdę wygodne. Czyli to jest tak jak na dużych konsolach. Lewą gałką się chodzi, prawą się na ogół obraca kamerę, więc wszystko jest jak na dużych konsolach. Broń można zmieniać krzyżakiem, więc jak najbardziej jest to wygodne. Więc zaraz zobaczmy, jak będzie się grało naszego Residenta z Circle Padem. Zaraz zobaczycie różnicę w sterowaniu tutaj zwykłym, znaczy sterowaniem bez Circle Pada, a z Circle Padem. Włączmy jakąś tam przeciętną misję, bo to już jest save ze skończonej gry i teraz można grać w levele tak sobie na wyrywki. I zaraz właśnie zobaczycie, jakie są różnice. Więc tak. Normalnie, kiedy gramy, to do chodzenia służy nam gałka lewa. I tak, góra, dół to schodzenie w przód, w tył, a lewo, prawo to jest obracanie się. Tutaj są strajfy, no bo jest Circle Pad. A żeby rozglądać się, to wtedy musimy przesuwać palcem lub stylusem tutaj po dolnym ekranie dotykowym. Jest to bardzo niewygodne. Natomiast kiedy mamy Circle Pada, to lewa gałka służy do chodzenia, boki to jest strajfy, a prawa do rozglądania się, czyli zupełnie jak w strzelankach na dużych konsolach. Dodany przycisk L2 służy nam do celowania, wtedy przełączamy się w tryb FPP, a przycisk R2 do strzelania. I zatem z Circle Padem steruje się tak, jakbyśmy grali na dużej konsoli i jest to bardzo wygodne. O samej grze powiem kilka słów. Jak widać, tutaj oczywiście graficzka ucierpiała przez nagrywanie kamerą, ale i tak nie jest źle. Resident Evil Revelations jest to najpiękniejsza gra na Nintendo 3DS, zdecydowanie. Nic się w tej chwili nie może z nią równać. O kurwa. Nie pamiętam, żeby tu był. A, no bo tak, bo teraz nie gram na misję, tylko tak sobie, więc teraz będzie tu więcej stworów. Zmienimy broń. Co więcej mogę powiedzieć? Gra ma przepiękną grafikę. Naprawdę pierwszy raz odkąd mam 3DS-a, pierwszy raz dopiero poczułem, że ta konsola ma moc. Tych wszystkich stworów tu normalnie nie ma, jak się gra na fabułę, ale teraz oczywiście gram sobie tak tylko na raid, więc teraz jest to nastawione na sieczkę. Jak widzicie, szponiaste mutanty, to jest właśnie największa wada tej części, ponieważ nie uświadczycie tu w ogóle zombiaków. W tej grze są tylko i wyłącznie pieprzone mutanty. Trzeba otworzyć kluczem. Dobra. A zobaczmy shotguna. I właśnie, widzicie, wychylam się tak zza rogu. Normalnie, jakbym grał bez Circle Pada, wychylanie się zza rogu byłoby kurewsko niewygodne i często coś by nam nie wyskoczyło. A tutaj jest wszystko git, bo Circle Pad zapewnia jednak zajebiste sterowanie. Co więcej mogę powiedzieć? Sama gra jest bardzo ciekawa. Są bardzo różnorodne misje. Ogólnie gra jest łatwa, jak to często bywa właśnie z dzisiejszymi tytułami. Jest nawet poziom trudności casual, więc nie ma jakiegoś obsrywania się.
O co chodzi w grze? No jest jakaś korporacja zła, jakieś madafaki i trzeba po prostu walczyć z nimi. Oni mają jakiś tam mutagen, który zmienia ludzi w takie monstra i właśnie walczymy potem z takimi monstrami rodem z Silent Hilla. No i tak w gruncie rzeczy na tym rzecz polega. Ale gra się przyjemnie, grafika jest piękna, gra jest bardzo, bardzo miodna. Efekt 3D jest świetny tutaj. Można ustawić jego głębię tak bardzo, że naprawdę wygląda zajebiście. Co więcej mogę powiedzieć? Po prostu rewelacyjna gra. Jeśli macie 3DS-a, to koniecznie zaopatrzcie się w Residenta. Najlepiej z Circle Padem. I myślę, że na pewno nie będziecie żałować. Na dzień dzisiejszy jest to chyba najlepsza gra na tej konsoli. Grałem w demo Metal Gear Solid, które mnie powaliło swoim dziadostwem i naprawdę muszę wam powiedzieć, że Metal Gear Solid po tym, co pokazał w demie, to kompletnie nie umywa się do Residenta. Jeszcze taka ciekawostka dla osób, które mają 3DS-a. Jeśli graliście w demko pobrane z Nintendo Shopu, w demko Residenta, to tam był właśnie, to był fragment rozdziału 3. I ciekawostka jest taka, że w demie ten level wygląda zupełnie inaczej niż w pełnej wersji. O kurwa. Także w pełnej wersji jak grałem, to się nieźle zdziwiłem, bo spodziewałem się tego samego, a okazało się, że level ten jest zupełnie inny. Więc jest to bardzo ciekawa sprawa. I naprawdę, jeśli tylko możecie, jeśli macie 3DS-a, zaopatrzcie się w Residenta, bo jest to naprawdę świetna gra. Z czystym sumieniem mogę ją wam polecić. A teraz będę już kończył, bo się nam troszkę przedłużyło. Zatem dzięki za uwagę. Podsumowując, Circle Pad świetna rzecz. Oczywiście obsługiwać go będą tylko nieliczne wybrane gry, ale wierzę, że takich gier będzie pojawiać się więcej. Także jeśli możecie, najlepiej zaopatrzcie się w Circle Pada w zestawie z Residentem, bo to wyjdzie taniej niż kupowanie osobno. A naprawdę warto, bo ten gadżet jest bardzo dobry. I sama gra również jest zajebista, więc polecam z czystym sumieniem. Także dzięki za uwagę. O kurwa. Dzięki za uwagę i cześć.